Dzień dobry bąbelki, zapraszam Was na Get Ready With Me. Muszę wyszykować się na taką malutką urodzinową imprezkę mojego męża. I mam w planach pokazać Wam dzisiaj tą fryzurę, którą tak zawsze chwalicie, tak bardzo Wam się podoba, jak tą fryzurę robię. I myślałam też, aby pobawić się tą paletką z Me Up Girl Boss, bo mam w głowie taki bardzo delikatny, jasno-różowy, cukierkowy makijaż. No i myślę, że ta paleta będzie do tego idealna, więc przy okazji sobie ją przetestujemy. Także ja lecę zmywać maseczkę i zaraz do Was wracam. Włosy spłukane, wysuszone. Używam dzisiaj szamponu Garnier Fructis Goodbye Damage. Dostałam go w jakiejś przesyłce PR-owej i tak zużywam. I powiem Wam, że gdybym miała długie włosy, to bym za ten szampon zabiła, bo on właśnie dodaje takiej sprężystości i objętości, ale teraz jak mam krótkie włosy, to wolę jednak bardziej nawilżające wykończenia, bardziej nawilżające formuły, bo jak mam za dużo tej objętości, to jakoś tak mi się nie układają za ładnie te włosy. Ale tutaj z pomocą przychodzi mi maseczka. Bardzo fajna maska w ogóle z Banger Head. To jest taka kolekcja do skóry głowy. Ja mam i peeling, i tam jest serum. I właśnie ta maska. I tą maskę można nakładać na skórę głowy i na włosy. Jest nawilżająca, ma aloes, glicerynę i olej z moringa. I oprócz tego, że właśnie fajnie nawilża te włosy, że takie ładnie się, zobaczcie, błyszczą, to jeszcze właśnie trochę łagodzi tą skórę głowy, więc mi bardzo odpowiada. No nic, przejdźmy sobie najpierw do pielęgnacji, bo jeszcze nic nie nakładałam, umyłam tylko buzię pianką i przechodzę sobie na początku do tego primera tonizującego z Basic Lab. Mówiłam Wam o nim w petardziątkach? Chyba tak. Bardzo, bardzo lubię. Od razu taką fajną ulgę przynosi. I love it. Teraz przechodzę sobie do kremu pod oczy i ja używam, też Wam mówiłam chyba w petardziątkach o tym kremie. Bardzo lubię krem pod oczy z Glam Shopu. Fantastyczny i na powieki. Ale w ciągu dnia używam tylko pod oczy, bo mam tłustą powiekę, a wieczorem pod oczy i na powieki i jest po prostu cudownie nawilżający, kojący. Fajna taka treściwa formuła, ale nie ciężka, bajabongo. No i na twarz wlatuję, aktualnie zużywam Sensi Science. On jest taki zielonkawy. No ta formuła jest taka przyjemna, ale jak jest już za ciepło, to dla mnie jest za ciężka. Wiecie, ja mam tłustą cerę, to nawet nie powinnam tłustych kremów używać. Ale też wrażliwą, a wrażliwa cera lubi trochę bardziej tłuste. Niech to się wchłania, podłączam sobie sprzęt do robienia mojej fryzury. I to, czym ja robię tą fryzurę zawsze, to jest taka mini prostownica. Ona w ogóle, ja ją kupiłam bardzo tanio, bo ona była dostępna kiedyś w jakimś, wiecie, MediaMarkt, czy czymś takim za, nie wiem, 30 parę złotych. Stwierdziłam, że tak rezerwowo warto mieć coś takiego, bo ja raczej nie kręcę włosów, nawet jak miałam długie, to raczej nie układałam, nie kręciłam na prostownicę czy na lokówkę, bo mi się po prostu nie utrzymuje skręt na włosach. Mam za ciężkie, zbyt lejące, ale im mniejszy skręt na takich włosach, tym on się lepiej trzyma, więc stwierdziłam, że kupię sobie taką właśnie prostownicę do jakiejś tam fryzury. No i okazało się, że jak mam krótkie włosy, mam już ponad rok krótkie włosy, to ta prostownica fantastycznie się sprawdza, bo właśnie mam taką długość, że ona jest w stanie mi zawinąć po prostu takiego loczka. Widzicie? Jeszcze musi się troszkę nagrzać, ale generalnie to po prostu działa na moich włosach. Już się nagrzała, więc lecimy. I ja od razu ostrzegam, że to nie jest jakiejś super jakości prostownica. Nawet nie wiem jakiej... Selecline. Nie jest to jakiejś bardzo wysokiej jakości prostownica. Nie wiem, do jakiej temperatury ona się nagrzewa. Ona ma tylko włącznik i wyłącznik, ok? Więc to nie jest jakiś super jakościowy sprzęt, ale nie widziałam super jakościowych sprzętów w takim rozmiarze. Więc no mam taki, a że używam sporadycznie, to używam sporadycznie. Biorę sobie takie pasmo włosów, no i po prostu... Słuchajcie, ja nie jestem włosowa, ja nie umiem we włosy, więc u mnie to tak pokracznie wygląda. No pokaż profesjonalizm. Okej, jest loczek. No i słuchajcie, takie wały kręcę, po prostu sobie zakręcam. Jak za blisko mam skóry głowy, to mnie parzy, więc muszę uważać. I tak sobie zakręcam. Czasami zakręcam dosłownie kilka pasm, żeby tylko nadać teksturę włosom, a czasami po prostu kręcę wszystkie, żeby mieć taki aniołkowaty efekt. Cyk. I jest loczek. Więc jak macie krótkie włosy, ale takie, że da się je zakręcić, no to myślę, że to też jest fajna opcja, żeby sobie jakoś urozmaicić fryzurę. Jak chcecie wyglądać jak małe amorki, to polecanko. Tutaj przy głowie też zawsze sobie kręcę i te z zewnątrz tak lekko
układam w tym kierunku. Te tak normalnie do środka, tak jakby kręcę. Cyk. A tą końcówkę właśnie tak jak zawijam, to tak wyciągam w tym kierunku, wtedy się to po prostu ładnie układają tutaj na boki, ładnie mi się odsłania czoło i jest właśnie taki aniołkowaty efekt. No i tak, zazwyczaj ja noszę włosy za uszami w ten sposób, ale też ja mam tak ścięte, że mogę sobie tutaj coś z tym zrobić, no nie? Że mogę sobie je trzymać za uchem albo sobie przed uchem. I jak chcę, żeby ta fryzura była bardziej elegancka, no to właśnie biorę sobie za ucho, tutaj trochę ujarzmiam i jest tak ładnie. Z włosami na uszach jest tak bardziej trochę messy, coś takiego, więc tutaj sobie zostawiam te pasmo i wykręcam je, ale te wykręcam na zewnątrz, czyli tak kręcę w tym kierunku. Wtedy jak mam na uszach, to te uszy są tak lekko odsłonięte, ale coś tutaj widzicie, coś tutaj się takiego dzieje. Ostrzegam, że to ogólnie wszystko jest gorące, więc tutaj też się można poparzyć, trzeba z tą prostowniczką uważać. I tak sobie roztrzepuję te włosy i na razie biorę sobie za ucho, żeby mi nie przeszkadzały i generalnie to jest tyle. Mam wrażenie, że jest jeszcze coś, co będę musiała dokręcić za płasko. Także przechodzimy sobie do makijażu. Zacznę sobie od podkładu i myślę, że pomieszam sobie ten Hean z afektem, czyli Match Me i Best Matte. Match Me chcę zużywać, ale ten Best Matte lepiej się u mnie utrzyma, bo impreza jeszcze parę godzin do imprezy, więc ich miks powinien być c'est pas perfect. Rozprowadzam paluszkiem najpierw i gąbeczka doklepuję delikatnie. To jest gąbeczka akurat z Banger Head i druga strona. W ogóle ładny zapach mi powstał tego podkładu. No i chcę cienką warstwę nałożyć, dlatego zaczynam od paluszka, żeby po prostu tego podkładu nie było za dużo, no bo tak jak mówiłam, to jest taka, wiecie, imprezka w domu, najbliższa rodzina. Zazwyczaj takie imprezki robimy po prostu w dresach, ale wiecie, tam pewnie jakąś bluzkę ładniejszą się założy. Ładna ta mieszanka. Zależy mi, żeby okolica pod oczami tutaj była dosyć jasna, bo będę chciała wychodzić sobie tym cieniowaniem wręcz poza tutaj granicę oka. Dlatego użyję sobie korektora z Glam Shopu Totalny Zakrywacz w numerze 1. Mam nadzieję, że będzie jaśniejszy, bo w sumie nie sprawdzałam. Tak, jest ok. Więc nakładam go sobie od razu gąbeczką pod oko, w wewnętrznych kącikach i jego nie trzeba dużo, on jest mocno kryjący i właśnie tutaj też sobie go nakładam, a na powieki nakładam minimalnie tej bazy pod cienie z Glam Shopu. Ona jest bardzo jaśniutka, więc tutaj mi się przyda, ale w turbo malutkiej ilości. Jest takie jedno klapnięcie i dobrze rozprowadzam palcem. Tu mogę pod brew troszeczkę więcej. Myślę, że zrobię sobie teraz brwi, więc zaczynam od pisaka z NYX-a. Tu już musi lustereczko podejść trochę bliżej. Bardzo lubię ten pisak. Kilka ruchów i włoski na brwiach są bardzo ładnie zagęszczone. I mydełko, laminator z Glam Shopu. Zaczynam sobie pod włos, żeby mydełko się tam lepiej złapało. I za chwilę sobie wyczeszę, już się śmiesznie to wygląda. I za chwilę wyczeszę sobie je już z powrotem na miejsce. Nie będę używała dzisiaj bronzera, ponieważ no właśnie mam wizję takiego bardzo jaśniutkiego, różowego makijażu i ten bronzer będzie mi tutaj zaburzał to, co chcę stworzyć. Dlatego przechodzimy już w sumie do makijażu oka. Ale najpierw uczeszmy tę brewkę. Po takim wyczesaniu czasami pojawiają się jakieś luki między brwiami, więc wtedy sobie po prostu biorę znowu ten pisaczek i takie pojedyncze miejsca uzupełniam. Teraz przechodzę sobie do cienia w kremie z Glam Shopu. To jest odcień Nude Rouge. Biorę sobie większy, puszysty pędzelek pod kolor mojego makijażu. I tutaj sobie wyłożyłam ten Nude Rouge, a tu jest baza z Glam Shopu. I tak minimalnie brudzę sobie pędzelek w tej bazie i sięgam po Nude Rouge, żeby go dosłownie minimalnie rozjaśnić. No i nakładam tutaj w zewnętrznym kąciku i trochę schodzę, tutaj widzicie, na dół. Pokrywam nim też dolną powiekę, tutaj tak w zewnętrznej części i rozcieram delikatnie do dołu. Teraz sięgam sobie po paletkę Girl Boss, niech no tylko te pianki tutaj usunę. I zacznę sobie od tego jaśniutkiego różu Lolita. Drugi puszysty pędzelek to był Spectrum B03, a to A06. Czyli A06 tutaj wklepuję sobie w zewnętrzny kącik, w moją bazę i na dolnej powiece to samo. I takim lekko skośnym pędzelkiem rozcieram. To jest B04. Wezmę sobie jeszcze odrobinę bieli. To jest Carrara z Glam Shopu.
I delikatnie to jeszcze pokryję taką bielą, żeby to było naprawdę takie jaśniutkie i pastelowe. Teraz sięgam po Ice Princess, taki metaliczny kolor z fioletowo-niebieskim shiftem i nakładam go tutaj w wewnętrznej części powieki. Pięknie to wygląda. Jest takie... nie wiem jakie. Pięknie to wygląda po prostu. Chciałam powiedzieć, że ma taką bazę w zasadzie bezbarwną, albo niemalże bezbarwną, taką może minimalnie różową. A takie drobinki pięknie błyszczące, właśnie niebiesko-fioletowe. Dobudowuję sobie jeszcze trochę ten jasny kolor, czyli tą Lolitę, takim małym kulkowym pędzelkiem, żeby to faktycznie było mocno wyraźne, mimo że jest bardzo jasne. I wiem, że teraz moje oczki wyglądają po prostu jak dwie dziurki wysikane w śniegu, ale trust the process, dojdzie jeszcze kreseczka i dojdą rzęsy. Biorę ten sam kolor, czyli Lolitę właśnie, ale tym razem duży, puszysty pędzelek skośny A05 ze Spektrum i nakładam jako różyk. I tak dosyć wysoko, żeby mniej więcej tak stapiał się i łączył z tym wcześniej nałożonym kolorem na powiekę. Widzicie? Coś takiego, ależ to będzie piękne, mówię Wam. To jest bardzo fajny kolor, by the way, właśnie jako róż, bo jest jaśniutki, delikatny, ale spokojnie, zobaczcie, dla jasnych karnacji myślę, że petarda. I dokładamy intensywności odcieniem Muse, czyli tym ciemniejszym fioletem, różem, takim lila. No pięknie to wygląda. Minimalnie na brodę, na nos. Znaczy no na razie to wygląda jeszcze dziwnie, bo te oczy są takie blade. Jeszcze trochę wyżej ten błyszczący przenoszę. O, żeby się błyszczał właśnie jak tak podniosę głowę. I co teraz? Myślę, że możemy przejść do kreski. Nie, przejdziemy sobie do pudru, bo jeszcze tutaj się nie przypudrowałam, a potrzebuję jakiegoś fajnego wyblurowania. Zużywam Bingo, więc użyję sobie Bingo i nałożę go sobie gąbeczką. To samo z tej strony. Czoło. Z tej strony chyba minimalnie mi się osypały te drobinki. Albo je, wiecie, jakimś pędzlem po prostu rozproszyłam. Nigdzie mi się tutaj świecą. Narysuję sobie jeszcze kilka piegów. To jest ten pisak, który powstał we współpracy z Ewą Red Lipstick Monster. Bardzo fajny pisaczek. I tutaj mi doda jeszcze bardziej takiej słodkościo-sielskości, ale też pewnego rodzaju konturu, bo tutaj ta buzia jest cała taka raczej blada, mimo że będzie jeszcze na oczach kontrast, to nie mam tutaj bronzera, więc nie ma takiej dużej definicji. I tutaj te piegi też spełniają rolę pewnego rodzaju dodatkowego kontrastu, który po prostu dodaje takiego ocieplenia trochę cerze. Stamp liner z Lamel. Ja nawet nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny, bo on już powinien w ogóle trafić do mnie do Project Pan, bo czas go zużyć. I rysuję kreseczkę taką w miarę poziomą. Nie chciałabym, żeby była zbyt strzelista, raczej taka położona, ale nie mogę mówić teraz. Bo jak ma być laleczkowato, to właśnie musi być taki bardziej efekt położony. Tak mi się wydaje, że będzie bardziej spójnie ten look wyglądał. A też nie chcę przeciągać daleko tej kreski na powiekę, tylko właśnie, żeby się trzymała w zewnętrznym kąciku. Natomiast on robi całkiem precyzyjną tą kreseczkę, ale ja mam stresa próbować jeszcze bardziej ją wyciągnąć. I to, czym najbardziej lubię taką kreskę wyciągać, to są takie płynne formuły. I mam tutaj cień w kremie z Glam Shopu w odcieniu Kopciuszek, czarny po prostu. I on mi się właśnie bardzo fajnie sprawdza do wyciągania kresek. W ogóle do malowania kresek jest mega spoko. Zdecydowanie takie formuły i precyzyjny, muszę wykadrować, i taki precyzyjny pędzelek lepiej mi się sprawdzają niż malowanie takim gotowym, nie wiem, pisakiem. Dobra, można oddychać przy tak ciemnej kresce na tak jasnej powierzchni. No jednak ona musi być perfekcyjna, więc ciężko się oddycha, przyznaję. I teraz, swędzi. Zrobić symetryczną. To nie będzie, ojej, to nie będzie takie proste, a jeszcze taki lekki dotyk mnie łaskocze. Jak tu żyć, panie premierze? Dobra.
Z ręką na sercu chyba nie oddycham, jak to robię. Okej, symetryczne są, tylko tą muszę jeszcze właśnie minimalnie wydłużyć, więc wracam sobie do skośnego pędzelka. To jest w ogóle Hakuro H85. Bardzo Wam polecam ten pędzelek, jak szukacie dobrego, precyzyjnego, skośnego pędzelka. Do kresek, do brwi. Chyba się udało. Masakra. Ale to jeszcze nie koniec naszych przygód z kreską, bo chcę zrobić sobie takie rzęski. Też tym eyelinerem robię takie trójkąciki. Dosłownie 3. Ten ostatni, najkrótszy. I mamy takie ala rzęski w zewnętrznym kąciku. Teraz na linię wodną położę sobie kredkę Long Lasting z Glam Shopu w odcieniu różowe mleko. Ostatnio oglądałam się live'ów Hani, gdzie używała kilka razy tego różowego mleka i tak mi się zachciało. A no, do tego make-upu jakby jak znalazł, nie? Kreski zrobione, więc tuszuję rzęsy. Maskara Lancome Hypnose. Najpierw buduję sobie ich objętość i długość i będę za chwilę je chciała ułożyć trochę bardziej w tym kierunku, żeby jeszcze podtrzymać ten kształt, który próbuję uzyskać właśnie tymi narysowanymi rzęskami i kreską. Układam bardziej na zewnątrz, widzicie? Od razu jest taki efekt wyciągnięcia w tym kierunku. I przyklejam sobie sztuczne rzęsy. Tutaj już przykleiłam sobie, ale zobaczcie, tutaj mam połóweczki. To są Ardell akcenciki. Ja te akcenciki jeszcze będę przycinać o jedną kępkę. Tutaj jak widzicie mamy 4 kępki. Ja przycinam o tą najdłuższą, czyli zostawiam sobie takie 3 kępki, bo chcę, żeby mieć taki efekt mocno wytuszowanych, puszystych rzęs wydłużonych, ale żeby nie był ten efekt taki właśnie jak sztuczne rzęsy, żeby nie były za długie, a ta ostatnia kępka już jest taka długa do takich mocniejszych, wiecie, artystycznych makijaży czy wieczorowych, super. Ale tutaj, kiedy to ma być takie bardzo subtelne, to wydłużenie nie jest takie aż, widzicie? Nie jest takie aż przytłaczające. Poczekam chwilę, aż podeschnie i posklejam sobie. Myślę, że możemy przejść sobie do rozświetlacza. Tutaj przygotowałam sobie paletkę Viva z Glam Shopu i myślę, że ten kremowy rozświetlacz będzie tutaj pasował idealnie, ponieważ jest różowy. Więc doklepuję sobie tutaj go. No zobaczcie, no po prostu ideał do tego makijażu. Piękny. I jeszcze mi ściąga trochę tej takiej pudrowości, matowości. Nie znam gościa. Sklejam sobie rzęsy, układam je bardziej poziomo. Nie, żeby tak tutaj sterczały. I się tak ładnie tak skleiły tutaj z tym kształtem. Fajnie. Znalazłam makijaż, tu szukałam w międzyczasie makijażu, którym się inspirowałam. I jest to profil Alexandra Claire. Jak zwykle mam przyciemniony ekran. Taki makijaż. I on jest bardzo właśnie zbliżony do tego, co ja robiłam, tylko wiadomo, innymi kosmetykami, więc inspirujemy się dzisiaj Alexandrą Claire. I teraz przechodzę do ust i zacznę sobie na pewno od konturówki Inglot 326. To jest taki chłodny, jasny odcień, idealny do tego makijażu. Nim sobie konturuję usta. Wypełniam też trochę boki. I tutaj mam absolutny ideał, jeżeli chodzi o ten makijaż. Glam Shop, coś się dzisiaj nie mogę wysłowić, wiecie? Ślubna, szminka ślubna, piękny kolor, faktycznie idealny ślubniaczek, ale właśnie też idealny do tego makijażu. On jest bardzo jaśniutki, to jest taki, widzicie, beżyk, różowy, taki zgaszony jasny róż. I tutaj będzie mi pasować idealnie. I to połączenie to jest moja ostatnia miłość. Ja nie jestem nudziakowa, a już tym bardziej nie takie jasne usta, a już tym bardziej nie chłodne. Ale ostatnio to combo jest u mnie regularnie i zawsze jak mam na sobie, to się pytacie, co mam. Nałożę sobie jeszcze ten Ice Princess, ten błyszczący niebieski tutaj w wewnętrznym kąciku na dole. To tak trochę chaotyczny ten tutorial dzisiaj, ale no po prostu sobie improwizuję, maluję się tak jak mam ochotę. I nałożę na wierzch może odrobinę tego mojego błyszczyka DIY. Tego najjaśniejszego. Nice. Ależ mi wyszedł cukiereniek tutaj po prostu. Chyba dołożę sobie jeszcze trochę różu i wezmę sobie Mio Cheeky Blush w odcieniu 02 Sweet Liar. On jest też chłodny, ale trochę bardziej zgaszony. No i ciemniejszy.
That's for sure. Tutaj tą okolicę zostawiam jasną, a tutaj mogę sobie dołożyć trochę tego ciemniejszego i ja tutaj bliziutko przychodzę prawie pod sam nos. Myślę, że makijaż mamy skończony. Spryskam się mgiełką utrwalającą, ale tak, żeby centrum twarzy zostało matowe, więc sobie zasłaniam środek twarzy. Lecę wrzucić jakiś ładny outfit. I założyłam taką bluzkę z falbankami, taką cieńszą. Do tego po prostu dżinsy, takie wiecie, żeby nie było zbyt tam odświętnie. No i chyba mamy to. Dokręciłam sobie też tutaj włosy i wykręciłam kilka pasemek w drugą stronę, żeby też nie było efektu takiej kopuły, tylko takiego właśnie messy trochę looku. Także włosy są i co? I został mi tylko zapach i pomyślałam, że żeby nie być zbyt przytłaczającą w swoim aromacie dla gości, użyję czegoś świeżego i lekkiego i dzisiaj mam ogromną ochotę na ten zapach. To jest woda kolońska Le Cuvon de Mini. Ten konkretny to jest Aqua Soli i to jest mandarynka z kardamonem. Ojej, jak on jest piękny. Dawno go nie używałam, tego zapachu, bo zużywałam. Chciałam trochę ograniczyć swoje zbiory zapachowe i koncentrowałam się przez długi czas na jednym zapachu. I tego nie używałam długo. I zapomniałam, jak on jest cudowny. No po prostu... Okej, moi drodzy, to było Get Ready With Me. Naprawdę nie mogę się dzisiaj wysłowić. Chciałam powiedzieć, że to było Get Ready With Me ze mną. Także masło maślane. Patrzę na siebie w lusterko i no, ten look jest mega uroczy. Miałam na początku taką walkę z tymi ustami, bo ja jednak wolę trochę ciemniejsze. Ale jednak no pasuje do tego makijażu, nie? Fajnie to wygląda. No nic, w każdym razie tak się prezentuje skończony look, skończony makijaż, skończone włosy i skończony outfit. Co do paletki, użyłam 3 kolorów, więc może nie powinnam się jeszcze jako tako o niej wypowiadać, ale pracowało się nią bezbłędnie. Nawet ten jasny kolor był na tyle wyrazisty, że spokojnie można było go sobie zbudować na oku czy na policzku i on był naprawdę jasny, naprawdę widoczny. Ten jest przepiękny, robi takie iskiereczki cudowne, niebieściutko-fioletowe. Piękny jest, taki toperek. Ten też bardzo fajny i jako róż i na oko będzie mua. Także póki co fajna praca paletką, ale myślę, że pewnie jeszcze sobie jej trochę poużywam, zanim wydam jakiś ostateczny werdykt. Także dajcie mi znać, jak dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli się podobał, zostawcie kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!